I dzień dobry już za kierownicy tego zupełnie nowego samochodu. Seata, Cupry. No nie wiem, jak to określić, ale oczywiście oficjalnie nazywa się to Cupra. Cupra Elborn. I no nie oszukujmy się, jest to oczywiście pochodzący z Barcelony wariant Volkswagena ID.3. Czym się różni? Przede wszystkim dramatycznie różni się wyglądem. Ale naprawdę dramatycznie, bo ID.3, co mówiłem już niejednokrotnie i nie wstydzę się tego, jest samochodem oczywiście fantastycznie wymyślonym i zrobionym, ale jego estetyka pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia. Ja w kabinie ID.3 czuję się trochę tak, jakbym wszedł do lodówki, a nie jest to najlepsza zachęta. No i w związku z tym, kilka razy już mówiłem, bardzo lubię czeskie odmiany tychże modeli Volkswagena. Konkretnie ID.4, ID.5 mają swoje odpowiedniki w postaci Enyaq'a i Enyaq'a Coupé. I dla mnie one wyglądają o wiele lepiej, mają dużo więcej stylu, sensu. Generalnie samochód to nie jest tylko i wyłącznie środek transportu, co szczególnie doskonale rozumieją ci, którzy kupują Seaty i Cupry, bo hiszpańskie podejście do stylistyki jest tak dalece inne od tego, co oferują Niemcy, że no wyjaśnienie tego właściwie nie ma sensu. Bo kiedy postawicie obok siebie dwa samochody technicznie identyczne pod tytułem Volkswagen ID.3 i Cupra Elborn, to no nie wiem, kim trzeba być, żeby wskazać na Volkswagena jako auto atrakcyjniejsze. Tym bardziej, kiedy się jeszcze dośpiewa parę innych rzeczy, na przykład takich, że ten model, który występuje notabene już w tej chwili w 3 wariantach, bazowym obecnie jest 204-konny z napędem tylko na tył, 58 kWh, zasięg około 450 km. Kosztuje niemalże 180 000 złotych, a więc teoretycznie więcej o 10 000 od Volkswagena ID.3. Ale tak zwane wyrównanie specyfikacyjne pokazuje, że jednak hiszpańskie auto ma o wiele, wiele więcej argumentów przemawiających za wyborem właśnie Cupry, nawet zanim się zobaczy stylistykę. Tak, jadę w tej chwili, po prostu wyskoczyłem na obwodnicę Warszawy i zaraz wracam do dealera Seata Carset, gdzie zorganizowano polską prezentację Elborna. I no cóż, mamy ten samochód dla siebie na chwilę. To nie jest w żaden sposób test, to nie jest coś, co można w jakikolwiek sposób odebrać jako test, no bo przecież to jest tylko na chwilę. Ale od razu z punktu mogę Wam powiedzieć, że w tym wnętrzu czuję się świetnie. Nie dlatego,
że jest wykonane z lepszych materiałów. Nie dlatego, że jest szlachetniejsze. Nie, bo nie jest. Natomiast sposób narysowania tego wszystkiego dookoła sprawia, że nawet identyczne elementy, kierownica, wyświetlacz centralny, przełączniki, wszystko jest dokładnie takie samo. Ale sposób zaprezentowania tego, sposób ubrania tego wszystkiego jest tak dalece inny, lepszy, ładniejszy, ze smakiem, że ja bym się sekundy nie zastanawiał, gdybym kiedykolwiek miał być klientem na auto elektryczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co chwilę się tutaj pojawia suwak głośności, co jest oczywiście spowodowane tym samym błędem, który mają kierownice w innych markach koncernu, te same kierownice, a mianowicie, że regulacja głośności jest pod poduszką kciuka i chciał, nie chciał, cały czas się w to trafia. To jest bez sensu kompletnie, no ale tak to narysowano, nie przeskoczymy. I tym optymistycznym akcentem właściwie muszę już zakończyć, bo czas wracać, inni też czekają na te samochody, ale obiecuję, że nie za długo będzie dłuższy test, taki, w którym będę mógł opowiedzieć również o pożyciu na co dzień z tym autem. Z tym autem, które, podkreślam jeszcze raz, pod względem estetyki leje Volkswagena na głowę. Ale poza tym jest tip-top takim samym technicznie pojazdem. Aha, Elborn jest oferowany w dwóch wariantach specyfikacyjnych, jeśli chodzi o wielkość baterii, z wersją, z wyposażeniem tak zwanym Boost. To jest oczywiście elektroniczne, tylko i wyłącznie umożliwienie chwilowego zwiększenia mocy z 204 do 231 koni. To nie ma nic wspólnego tym razem z pojemnością baterii akumulatorów. Po prostu w tych wariantach elektronika dopuszcza chwilowe zwiększenie mocy. Warto wspomnieć, że w tym samochodzie będzie dostępna najwyższa wersja półautonomicznego tempomatu. Czyli, nie wiem, pan Elon Musk już by twierdził, że to nawet nie jest autopilot, ale po prostu, że to mamy elektronicznego pilota i w ogóle wsiąść i spać. Nie będzie aż tak dobrze, nigdy tak dobrze nie będzie, ale warto wiedzieć, że w tym samochodzie będzie to dostępne. W tym samochodzie dostępna jest również pompa ciepła, też jako opcja. A skoro już przy opcjach jestem, w każdym wariancie wyposażenia, zawsze i wszędzie, opcją płatną jest tak zwany CASI, czyli bezkluczykowy dostęp i rozruch. To już naprawdę jest przegięcie, jeżeli samochód się zaczyna od 180 000. Dziękuję, do widzenia.